To jest Huawei MatePad 11,5S Papermate Edition, czyli tablet z matowym ekranem, który zjada Twój stary tablet na śniadanie. Tablet charakteryzuje się jednobryłową obudową, w całości jest wykonany z metalu. Ja mam wersję Space Gray, czyli tą ładną, szarą, ale mamy jeszcze do wyboru opcję fioletową, tą bardziej kobiecą. Jeżeli chodzi o jego wagę, no to waży 510 gramów, więc nie jest ciężki, a też jest bardzo smukły, bo mamy tutaj zaledwie 6,2 mm. Tablet ma proporcję ekranu 3:2, dzięki temu mamy wygodniejsze przeglądanie treści, jak trzymamy go w pionie, a także jak obrócimy go sobie w tą stronę, możemy wygodnie wszystko na nim wyświetlać. Dodatkowo to, że mamy tu matowy ekran, który imituje trochę nam kartkę papieru, możemy sobie tutaj czytać treści, na przykład jakbyśmy czytali klasyczną książkę. Teraz przejdźmy do zestawu. Ja mam w sumie tą najbogatszą wersję, bo mam go w zestawie z rysikiem i z klawiaturą, ale zacznijmy od samego tabletu. On przychodzi w takim pudełku i tutaj producent dorzuca nam ładowarkę, co wcale nie jest oczywiste. Jest to ładowarka 22,5W, więc spoko, zawsze możemy też naładować się smartfona, a nawet w zestawie mamy szmatkę, za co konkurencja każe nam płacić. Szmatką możemy sobie wytrzeć wygodnie ekran, jeżeli go zabrudzimy. A z dodatkowych akcesoriów mam rysik M-Pencil trzeciej generacji, którym świetnie możemy tutaj wprowadzać różne komunikaty albo po prostu rysować, ale o nim pogadamy sobie później, bo w ofercie przedsprzedażowej, premierowej jest on dorzucany w gratisie. A mam tutaj także klawiaturę Smart Magnetic Keyboard, która zwiększa możliwości po prostu tego tabletu. Możemy go sobie wygodnie na magnes przypiąć. I wtedy możemy korzystać z tego tabletu nie tylko jak ze zwykłego tabletu, ale praktycznie daje nam on możliwości laptopa. O tym też pogadamy sobie za chwilę. Teraz skupmy się na samym urządzeniu. Jeśli chodzi o wydajność, to tablet napędza wydajny 8-rdzeniowy procesor Kirin 9000WL. I powiem Wam, że naprawdę radzi sobie on w codziennym użytkowaniu bez problemu. To, co jest spoko, no to mamy tu system HarmonyOS 4.2. Jest to system przystosowany do tabletów. Możemy tu spokojnie odpalać sobie aplikacje w trybie multi-window, czyli możemy dzielić ten ekran na pół. Możemy wyświetlać różne aplikacje w pływających okienkach. Naprawdę korzystanie z tego urządzenia jest bardzo wygodne. No i mamy tutaj 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Do konsumowania treści mamy tu dobre audio, są 2 głośniki z góry i 2 głośniki z dołu. Przeglądanie seriali czy po prostu materiałów na YouTubie też jest bardzo fajne i komfortowe. Mamy oczywiście najnowsze standardy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Jeśli chodzi o baterię, ma ona pojemność 8800 mAh, do tego mamy ładowarkę 22,5W. No, ładowarka jest w zestawie, więc to na plus. Jeśli chodzi o czas działania, to też on jest zależny od tego, co robimy, ale spokojnie około 8-10 godzin na tym urządzeniu damy radę z niego korzystać. No i jeżeli chodzi o wydajność, jest na tyle wysoka, że możemy tu spokojnie sobie grać w różne, nawet zaawansowane gierki. Tablet jest tak naprawdę do wszystkiego. Możemy korzystać z niego na co dzień, rysować, przeglądać internet, a także w wolnej chwili sobie na nim pograć. Mamy tutaj dwa aparaty. Aparat na tyle jest to 13-megapikselowe oczko i do tego jest jeszcze oczko na froncie 8-megapikselowe z szerokim kątem, które raczej może być przydatne do wideorozmów, no chyba że gdzieś musimy sobie jeszcze cyknąć selfiaka. Nie są to najmocniejsze aparaty, ale powiem Wam, że do na przykład zrobienia zdjęcia, zeskanowania jakichś treści na spokojnie to będzie wystarczająca jakość. Przydatnym akcesorium do tego urządzenia jest Smart Magnetic Keyboard, czyli klawiatura razem z etui, która nie dość, że zabezpiecza nam sam tablet, ale daje nam dużo więcej opcji.
Dzięki niej możemy wygodnie korzystać sobie z tego urządzenia. Na przykład jak siedzimy na ławce w parku, ustawiamy wtedy go w ten sposób, możemy sobie wygodnie odpisywać lub pisać jakieś treści. Dzięki niemu też możemy sobie odłączyć samą tą klawiaturę, bo etui jest w sumie na magnes, wystarczy je przyłożyć i ma one taką wygodną nóżkę, którą możemy regulować. Nóżka nie tylko układa się w ten sposób, ale możemy ją też odgiąć, dzięki czemu możemy sobie na tym tablecie rysować. Łączenie też jest bardzo proste, wszystko tutaj działa na magnes, wystarczy przyłożyć etui i możemy sobie wprowadzać notatki. Urządzenie ma sporo opcji do notowania, bo mamy na przykład notatki, ale mamy też notatnik i na przykład w notatniku możemy sobie wygodnie pisać, a w notatkach mamy w sumie jeszcze więcej opcji, bo mamy tutaj możliwość personalizacji tego wszystkiego. Możemy sobie wybrać na przykład wzór tak jakby papieru, na jakim chcemy pisać. Dajmy na razie sobie pustą kartkę i tutaj możemy wprowadzać obrazki, możemy wprowadzać tekst. Wszystko jest bardzo wygodne i tych opcji jest tutaj naprawdę dużo. Teraz na przykład klikając w pole tekstowe możemy sobie wygodnie wprowadzać różne formy. Bardzo mi się spodobała ta opcja odłączania klawiatury, bo mogę sobie odstawić tablet obok siebie i bez problemu klawiatura działa bezprzewodowo, mogę sobie wprowadzać tekst. Jak jechałem pociągiem, odstawiłem sobie tablet na stolik, klawiaturę umieściłem na kolanach i mogłem wygodnie wprowadzać tekst. Jakbym miał zwykły laptop, no to nie do końca by to było takie wygodne, no bo tutaj bym musiał się gimnastykować, ustawiać sobie ekran, żeby to wygodnie przeczytać, a tutaj tablet odstawiam sobie na bok i mogę wprowadzać wygodnie treści za pomocą odłączanej klawiatury. Na tablecie możemy zainstalować wiele przydatnych aplikacji. W tym celu należy przejść do dedykowanego sklepu App Gallery, wyszukać pożądaną aplikację i krok po kroku przejść prosty proces instalacji. Działa to teraz również w przypadku aplikacji od Google'a. Huawei przygotował specjalną aplikację do rysowania GoPaint, w której mamy możliwość tworzenia swoich własnych grafik i tutaj jest ona bardzo rozbudowana, bo po pierwsze mamy tutaj ponad 100 różnych pędzli, możecie sobie wybrać grubość, możemy wybrać na przykład farbę olejną, malowanie tuszem, tekstury, jakie chcielibyśmy, ale zacznijmy tak, na przykład od szkicowania. Jak widzicie, wtedy mamy tu możliwość dostosowania naprawdę wszystkiego. I na przykład w aplikacji możemy sobie zaimportować obraz, który przed chwilą wykonałem i możemy sobie na przykład po nim rysować, jeżeli byśmy chcieli na przykład go jakoś zmodyfikować. Tak naprawdę no ja rysować za bardzo nie potrafię, ale wydaje mi się, że jeżeli macie w sobie duszę artystyczną, to na pewno będziecie to potrafili wykorzystać. To, co jest ważne, aplikacja jest na tyle rozbudowana, że mamy tutaj różne warstwy. Możemy tych warstw dodawać naprawdę dużo i na każdej warstwie oddzielnie możemy tworzyć wybraną grafikę, co później możemy usuwać, edytować. Możemy to też zapisywać w pliku PSD, a później przenieść to do Photoshopa. Czyli możemy tu robić lekką jakąś edycję, a później kontynuować w innych programach bez żadnych problemów. Sam rysik M-Pencil trzeciej generacji daje nam możliwość precyzyjnego i prostego wprowadzania wszystkich komend. Jest on wyposażony, zresztą tak jak i klawiatura, w technologię Knurling. Dzięki temu całe ruchy są precyzyjniejsze i rysik praktycznie reaguje idealnie równo z dotknięciem. W porównaniu do wcześniejszych rysików, które mogliśmy dokupić, które były na samej technologii Bluetooth, miały one większe opóźnienie, a tutaj naprawdę wprowadzanie wszystkich treści jest bardzo wygodne. Rysik w połączeniu z matowym ekranem daje nam imitację, jakbyśmy rysowali po prawdziwym papierze. No i właśnie to jest przewaga nad błyszczącym ekranem. Mamy tutaj większą precyzję nad wprowadzonymi treściami. Ok,
Ok, no to podsumowując, dla kogo jest ten tablet? No, moim zdaniem jest on dla osób młodych, ale także dla osób w średnim wieku. Jest on dobrym urządzeniem do pracy biurowej, może nam się przydać na studiach, ale też spokojnie możemy go zabrać na biwak, możemy używać go w pociągu. Dzięki temu matowemu ekranowi, który odbija światło i nie ma tych refleksów, tak jak na ekranach błyszczących, komfortowo z niego się korzysta praktycznie w każdych warunkach. Jeżeli chodzi o cenę tego urządzenia, no to na start mamy promocję, mamy 200 zł rabatu i dodatkowo producent dorzuca nam rysik w zestawie gratis, bo cena standardowa to 1899 zł, ale właśnie z rabatem 200 zł możemy go kupić za 1699 i ja polecam jeszcze wziąć wersję tą droższą z klawiaturą, z etui i wtedy w cenie premierowej do 7 lipca cały zestaw możemy kupić już za 1999 zł. Ten materiał powstał przy współpracy z producentem, czyli z marką Huawei, ale tak naprawdę mi się z tego urządzenia korzystało bardzo wygodnie. Możemy go używać na wiele sposobów i to jest przede wszystkim jego plusem. Dajcie znać, jak Wam się ten MatePad 11S podoba. Myślę, że to już by było wszystko. Zachęcam do pozostałych materiałów na kanale, zachęcam do lajkowania, komentowania, przeglądania naszej strony spidersweb.pl. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!